Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to niestandardowy odcinek, tym razem traktujący o mojej opinii odnośnie Diablo 4. Ze względu na betę już teraz trzecią, a przynajmniej drugą, chciałem właśnie taką swoją opinię wypowiedzieć. Początkowo chciałem zrobić to od Diablo 1 począwszy, ale no teraz skupimy się tylko na tym. Może ta opinia w postaci bazowej, czy będącej częścią większej, będzie później w odcinku zbiorczym. Tak czy inaczej, oglądałem streamy odnośnie właśnie Diablo 4 i wiele rzeczy mi się nie podobało. Tak jak w przypadku Diablo 2 Resurrected, na początku miało być tak kolorowo, później coraz gorzej. Ale odnośnie omówimy kilka elementów. Ogromnie mam nadzieję, iż tryb jednoosobowy, który miał być ogółem całkowicie jednoosobowy, czyli niby otwarty świat, ale gramy w pełni sami, nie to co w Immortalu, iż no nawet w mieście, no wszędzie po prostu jest wiele osób, no jednak to jest oficjalna część Diablo. Immortal trochę mniej, ale jednak o wiele bardziej niż Resurrected, jednakowoż no powinien być właśnie taki całkowity tryb jednoosobowy, najlepiej offline, no ale niech będzie już online, ale ten jednoosobowy, żebyśmy jak chcieli sami, to grali sami. Ponieważ w Diablo w Immortalu akurat było tak, że pokonałem przeciwników i zaraz znowu wstawali, no i można było bez końca w ten sposób czyszczenie map czy innych, jak upatrujemy w Diablo sens, jest niemożliwe. Wracając do tego trybu jednoosobowego, no niestety nie jest on do końca taki na razie, ale może to ze względu na betę i mam taką nadzieję, posiada on jednak najwyższy priorytet dla wielu graczy. No w jedynce zdecydowanie głównie to internetu jeszcze aż tak nie było, tylko w jakichś tam kafejkach się na dyskietki zrzucało zapisy i chodziło grać, więc no to było bardziej offline'owe granie, no w dwójce właściwie też, ale przede wszystkim jednoosobowe. Co jest bardzo ważne i trzeba przyznać, że tak powinno być. Sporo stracą, jeżeli tego nie zrobią i mam nadzieję, iż przejrzą na oczy, nie popełnią błędów, tak jak w przypadku akurat to o inne chodzi. Jednakowoż no sporo też z trójki elementów kiepskich jest zaczerpnięte, ale o tym później. Mroczna grafika to bardzo ciekawe zagadnienie. Wiele osób uważa, że nie ma tego w czwórce. Ja uważam, że jest nawet za bardzo, ale w tej nic nie widać. Są nieostre tekstury, mała szczegółowość obiektów, nawet na maksymalnych ustawieniach, więc tak być nie powinno. Miejscami to wygląda gorzej niż w jedynce, a w niewielu miejscach lepiej niż w trójce, co wiele osób narzekało na cukierkową grafikę, która oczywiście nią nie była. Oglądałem właśnie procka nagrania i no wręcz przeciwnie. Byłem zdziwiony, że Diablo 3 jest aż tak mroczne, z wyjątkiem oczywiście kaprysowa i kilku innych mniejszych aspektów. Jednakowoż najlepsza mroczna grafika, nijak nie trącąc atmosfery i klimatu mroku, dzięki której widać wiele elementów doskonale, moim zdaniem, przynajmniej no, nie widziałem innej lepszej gry, od kiedy pierwszy raz ją przez przypadek zobaczyłem, mówiłem, taka grafika powinna być mroczna w Diablo 4. Dark and Darker się ta gra nazywa i bije na głowę Diablo 4. Byłem w melioratywnym szoku, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, nie mogąc się opanować. Naprawdę to było niesamowite i mam nadzieję, że nigdy tego nie zapomnę. Ale są też ciekawe elementy, ponieważ z jednej strony w Diablo 4 jest tragiczny wygląd i wielkość pasków życia wyglądająca tak źle jak nigdzie. Się nie spotkałem aż z takim tragicznym uwizualizowaniem ich. W Diablo 2 jest już lepiej, a najbardziej w Diablo 3, no tam jest po prostu fenomenalnie tam to wygląda. No ale mimo wszystko przynajmniej teraz wiadomo, że będzie to prawdziwa, pełnoprawna gra, a nie jakaś beznadziejna dziura typu Diablo 2 Resurrected, będąca tylko odświeżeniem, która żadnej nowości z wyjątkiem grafiki nie
wprowadzała, niestety. I dlatego właśnie nie kupiłem. Wystarczy, żeby wprowadzili tam nawet poziom trudności bez żadnych unikatów, sprzętu, tylko po prostu przeskalowany na podstawie innych, kopiuj i wklej i mnożenie życia potworów, wszystko. Trochę by był to stworzony taki endgame, ale byłoby tak jak kiedyś może na piekle, że to by się oczywiście pewnie Inferno nazywało, że przeszłoby się pierwszy, może drugi akt i byłoby ciężko, ale byłoby jakieś wyzwanie, którego nie ma, nawet takiego minima, które można by zrealizować w kilka minut, nie zrobili. Jak można było tak potraktować najlepszą grę Blizzarda po ponad 2 dekadach? Nie wiem, jest to hańba i wstyd. Nie mają szacunku do własnego dziedzictwa. Może na ćwierćwiecze się odkują, a zatem ćwierćwiecze to 25 lat po premierze Diablo 2 przynajmniej. W dodatku liczmy 2025, 6. Jeszcze jest do tego momentu kilka lat, w najlepszym przypadku kilka. Ale wracamy do Diablo 4, to tylko takie nawiązanie odnośnie tego, co się właśnie dzieje teraz w najnowszej części uniwersum, głównej części. Chociaż nie wiem, czy można to tak nazywać, bo na razie jest w pewnym sensie parodią. Niestety w Diablo 4 już jest lub dopiero będzie wiele, a może nawet mnóstwo tragicznych rozwiązań z poprzedniej części uniwersum, tak jak mówiłem, między innymi poziomy trudności, miało być ich 5 i dobrze. Udręka to tylko nazwa, więc na szczęście tak do końca nie było. Odporności odnośnie kary są bardzo ciekawe, oby się mnożyły jak w Diablo 2, to by naprawdę super system. Łatwo było w końcu to obejść, ale na początku faktycznie stanowiło to problem i było bardzo ciekawe, żeby rozwijać swoją postać. Wracając do tej grafiki, gammę, jasność i kontrast można ponoć ustawić, ja nie sprawdzałem, ale wiele osób tak mówiło, jednakowoż niestety tą szczegółowość obiektów i nieostrą grafikę trzeba spisać na straty, co jest bardzo słabe. Element ciekawy, nie wiem czy słyszeliście, ISLC, Intelligence Standby List Cleaner. To jest program pobierany ze strony Wagner Soft, który ponoć eliminuje wszelkie lagi niezależnie od wymagań gry, co jest bardzo ciekawe. Istnieje również rewolucyjna możliwość gry w Nvidia GeForce Now, o której wszyscy wiedzą. Nawet na największym rzęchu, jednakowoż muszą to być tytuły oficjalne i ciężko się tam dostać. Czyli czytaj, podczas bety niemal na pewno tego nie będzie. No ale wracając do tej pierwszej opcji, nie sprawdzałem, muszę zobaczyć, jak to dokładnie działa. Wiele poradników powstało, jak to rozwiązać. No i to może być bardzo ciekawy program. Jest właśnie zawarte w Diablo 4 tak zwana biegłość. Może nie wiecie, co to do końca znaczy w przypadku właśnie Diablo 4. Mu Legends jest coś takiego, jednakowoż tam rozwija się tak umiejętności, a nie tylko maestrie posługiwania się brońmi, jak w Diablo 3. Przykładem jest barbarzyńca, że oprócz tych punktów, które normalnie w nią inwestujemy, możemy także, korzystając z niej, ją rozwijać. Diablo 4 to odnośnie broni tak to działa, dostajemy różnorakie bonusy odnośnie poziomu, on się zwiększa, ewoluuje. Może niezbyt to obciążające dowody przeciwko Diablo 4, no jednakowoż nie podoba mi się te rozwiązania, ale co mi się podoba, trzeba to jednak powiedzieć, że nie jest to w 100% najgorsza gra. Nawet oceniając na obecnym poziomie, czy wszystkie odnośnie uniwersum Diablo, bardzo mi się podoba, że miasta są duże, można tam chodzić, nie to co w Diablo 2, w Diablo 1, w Diablo 3 już trochę więcej, czyli nie powiedziałbym, a w Immortalu bardzo jest to ciekawe, to na wzór bardziej zrobione, jednakowoż ten wzór jest bardzo kiepski. Wiele osób mówi, że ta grafika to jest taki jakby Diablo 3 na sterydach i niestety muszę się zgodzić ze względu na to, co już powiedziałem odnośnie wizualiów. I myślałem, że to lepiej będzie wyglądało. Tu właśnie niewiele
rzeczy by trzeba było naprawić, to oczywiście też, żeby było załatwione z tą grafiką, no ale oczywiście jeszcze ten mrok pozostaje do rozwiązania, co byłoby trudniejsze, ale ta szczegółowość i dokładność tych obiektów to zdecydowanie nieostrość nieporównywalnie, a przynajmniej wielokrotnie lepiej wyglądała w Diablo 3, więc można to zaimplementować z wykluczeniem nawet barw, które w poprzedniej części uniwersum się znajdowały i wiele osób to przeszkadzało. Ja akurat uważam, że za najlepszą grę pod względem graficznym Diablo 3 i Diablo 4 tylko pokazało, że się to nie zmieni. Oczywiście może osiągi mają inne, tylko tego nie zrobili, no wiele z tego powodu jest kiepskie. Ale nie powiedziałem jeszcze o bardzo ważnym aspekcie, czyli wymaganiom systemowym i nie chodzi tu o jakieś dyrdy kwestii odnośnie podzespołów komputera, a systemu operacyjnego. Tak jak w Diablo 2 Resurrected niestety nie można grać na Windowsie 7 i 8, chociaż wcześniej było to zarówno na ustawieniach minimalnych i wszystkich innych, nawet zalecanych i maksymalnych, także średnich. Po prostu wszystkich 7 i 8 można było grać perfekcyjnie, gra działała bez żadnych awarii, śmigała aż miło. Oczywiście jeżeli sprzęt mieliście odpowiedni pod względem podzespołów komputera, jednak później bezsensownie to usunęli, tracąc pieniądze, aktywność, szczęście graczy, a może nawet renomę, nie wiem, ale zaryzykuję takie stwierdzenie. No i zrobili to bezsensownie. Po co to robić, jeżeli wszystko działa idealnie? No nie wiem, nie ma w tym żadnego sensu i niestety to również zrobili w Diablo 4. Jednakowoż sprawdzałem na kilku stronach, może nie bardziej na 2 stronach, wykonałem kilka testów wymagań swojego komputera do Diablo 3, zarówno ustawień ręcznych, jak i automatycznych. I muszę powiedzieć, że na minimalnych ustawieniach mi działa. Nie wiem, czy to minimalne, bo tam tylko max minimalne i zalecane, rekomendowane są. Czy tam nawet powiedzmy maksymalne, więc tylko 2 ustawień z nawet 5. I powiem, że no działa mi to. Napisali, że tak na około góra 60-65%. No ale mi to, nie wiem, chyba wystarczy. No biorąc pod uwagę grafikę Diablo 4, to nie jest to aż tak gra wymagająca. Jeżeli chodzi o podzespoły, chyba że specjalnie sztucznie będą nabijali te wymagania, żeby ktoś tam na podstawie umów handlowych sprzedał sprzęt, żeby więcej za to zyskał. No jednakowoż no sprawdziłem i jest dobrze. W Diablo 2 Resurrected też kiedyś istniały sposoby, jak to ominąć. Było mnóstwo poradników, korespondowałem z twórcami. Można było, teraz niewiele ich zostało, co najwyżej kilka, więc może i się da. Nie sprawdzałem tego. No ale głównie wystarczył tam jeden plik, żeby to zmienić. I tu mam nadzieję, że w Diablo 4 też tak będzie. Ale żeby nie radziła z tym sobie firma międzynarodowa, a jacyś podrzędni informatycy bez obrazy dla nich, ponieważ wykonują świetną robotę i nabijają kieszenie firmom, a oni pracują za darmo, więc nie wiem. Tym bardziej, jeżeli te firmy robią to specjalnie, żeby właśnie ten sprzęt rozwijać i tak dalej, ale no nie powinno tak być. Niech będzie tak, że ktoś może grać, są awarie, wiadomo, bo nie ma tych ustawień zalecanych maksymalnych, które są najsłuszniejsze, no jednakowoż powinna być możliwość gry także na innych systemach. 7, 8 to nie są aż tak stare systemy, przyznaję, ponieważ pamiętamy tam Vistę, XPK i inne wcześniejsze, bardzo stare, no ale 7 i 8 to są, no jeszcze z tych, akceptują 11, nowy system. To dlaczego nie akceptują starych? Nie wiem. Nie ma to najmniejszego sensu. No 10 to wiadomo, ale no i właśnie, wracając do tych ustawień odnośnie na tych stronach, tam były to ustawienia
wymagania do Diablo 4 już zaktualizowane, czyli z Windowsem 10 na minimalnych, maksymalnych i nie tylko. Jednakowoż i tak, chociaż ja mam 8, sprawdziło, że mogę grać w tą grę i trzymam za słowo, oby tego nie zmienili. A najlepiej, aby wpisali na te minimalne ustawienia w czasie premiery już, żeby to działało. Diablo 2 Resurrected to jest gra podrzędna, ponieważ dopałka do standardowego Diablo 2, nawet i z rozszerzeniem, nie tylko podstawką, ale no Diablo 4 to już jest kolejna część uniwersum i tu powinni tak zrobić. Z 5 nie wiem jak będzie, ale 4 na pewno powinna być z 7 i 8 na ustawieniach minimalnych. Więc takie jest moje zdanie. To jest moja opinia ogółem, no nie wszystko, ponieważ sporo faktów tu znajdziecie. Między innymi dobiegłość to jest fakt. Co tu jeszcze z takiego bardziej niezaprzeczalnego faktu? No Diablo 4 inspirowany Diablo 3 to też jest fakt i niestety też wiele tragicznych rozwiązań tutaj zaaplikowano z poprzedniej części uniwersum, to też jest fakt. Odnośnie wymagań systemowych to też jest fakt, więc tutaj nic nie można powiedzieć, wystarczy to sprawdzić. No i co więcej, jak patrzę z takich, to do końca nie wiem, ale sprawdźcie sobie to Dark and Darker. Aha, i właśnie w opisie dam wam linki do tych testów na tych stronach, zarówno ręcznych, jak i automatycznych. Zrobicie sobie, jeżeli je potwierdzicie w praktyce, to będzie najlepiej. To można właśnie sprawdzić. Testowałem przed tą betą, nie wiem, pierwszą czy drugą. Tą, gdzie ci, którzy zapłacili za preorder, mogli ogrywać wcześniej. No, wcześniej może jeszcze nie była beta, tylko alfa. Ale no ci bardziej twórcy Diablo mogli wtedy grać i to posprawdzać. Tyle, że nie trwało to kilku dni, a o wiele dłużej. No więc tak bym powiedział. Premiera Diablo 4 około lata. Gdzieś lipiec, sierpień podejrzewam, tak jak w przypadku trójki. Żeby przytrzymać graczy przy grze w czasie, który jest gorący i no ciężko wytrzymać w domu przy włączonym komputerze, jeżeli grzeje. Ma mieć różne sposoby, no i dlatego chętnie się wychodzi na dwór, gdzie też jest skwar, ale no czasami chłodniej niż w domu, różnie bywa. Tak czy inaczej, będą jeszcze opinie odnośnie wszystkich części uniwersum i też pewnie rozwinę o Diablo 4, no ale na razie kiepsko się do niego odnoszę. Tak jak Diablo 2 Resurrected zawiodłem się, chociaż na początku było to dla mnie bardzo obiecujące. I coraz to brnąłem i było coraz gorzej. A wracając jeszcze do Diablo 2 Resurrected, aspekt grafiki, który każdym się podoba, pustynie wyglądają tragicznie, nawet gorzej niż w podstawce, czy rozszerzeniu, nieważne. W Diablo 3 wyglądało to nieporównywalnie lepiej. No może przesadzam, ale o wiele. Delikatnie będę mówił o wiele, tam kilkadziesiąt procent. Natomiast najbardziej w grze, no innego typu, ale World of Tanks na mapie piaszczysta rzeka. Był piękne takie przechodzący w pomarańczowy, piaskowy, taki trochę kremowy piasek właśnie na tej pustyni, bo wiadomo co jest na pustyniach, z wyjątkiem pustyń typowo kamiennych. I no trzeba powiedzieć, że ogromnie się zawiodłem. Jeżeli chodzi o grafikę, Diablo 2 Resurrected to chyba jedyny aspekt, w jakim się zawiodłem. No a jeszcze dokończymy aspekty typu brak pełnego wyposażenia najemnika, czy ekwipunek z ograniczoną ilością talizmanów, który na późniejszych etapach psuje, ponieważ tak nie zbieramy przedmiotów i to miejsce się tylko marnuje. Więc to jest najgorsze rozwiązanie. No a odnośnie poprzednich części uniwersum, tak bardziej o jedynce chyba nie powiedziałem nic, o dwójce
podstawowej też nie do końca. Głównym tematem było oczywiście Diablo 4 z lekkim odwołaniem do poprzedniej gry, czyli Diablo 2 Resurrected. Możecie oczywiście wyrażać swoje opinie. Nie ukrywam, że bardziej mnie interesują takie, które są bliżej mnie, ale wolałbym, żeby ktoś mnie przekonał, że Diablo 4 jest doskonałe i lepszego nie ma. Jednakowoż niestety wiem, iż tak nie jest. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!